Witam serdecznie przy śnieżnej aurze. Korzystając z sytuacji, że mam dosyć sporo czekania, muszę troszkę czasu spędzić w samochodzie, postanowiłem, że nagram materiał dotyczący odmian pomidora. Myślę, że to będzie taka informacja, że będę wyświetlał tutaj, nie wiem, czy wrzucę tylko sam dźwięk, czy wstawię tylko ten film w kącie filmu głównego o odmianach pomidora. Będę leciał z pamięci ze wszystkim i w miarę możliwości będę sobie przypominał o walorach smakowych, o walorach estetycznych odmian, łatwości w uprawie. A tych odmian troszkę miałem. Następnie chciałbym opisać pomidora o nazwie Tamaris F1. Pomidor Tamaris F1. Miałem ogólnie Tamarisa dwa rodzaje. Jednego Tamarisa malinowego oraz Tamarisa zwykłego. Pomidor miał około do 120 gram wagi. Pomidor twardy, handlowy. Dobrze się wybarwiał. Super się magazynował i nie miał w ogóle tendencji do zielonej piętki, czyli do niedoborów z reguły potasowych. I co bardzo ważne, przy tych anomaliach pogodowych, które były w zeszłym roku, udało się zapobiec suchej zgniliźnie, ale to chyba raczej ta odmiana, która ma bardzo mocny korzeń, która nie miała problemu z przyswajaniem wapnia. Plonował bardzo dobrze, prowadziłem go na 6 pędów. Wysiewany był na początku marca do tac. Ogólnie film o wysianie pomidora będę wrzucał systematycznie na początku marca. Jeśli chodzi o wymagania pielęgnacyjne, jedynie staraliśmy się, żeby nie zdziczał. Był prowadzony na 1 pęd. Grona bardzo fajnie równo dojrzewały po odsłonięciu, po prześwietleniu, po zerwaniu tego liści okrywających pomidor. Kolejną odmianą, którą miałem, była to odmiana, wysadziłem sobie z ciekawości, odmiana Honeymoon. Odmiana malinowa o fajnym malinowym smaku, lekko garbowana. W tym roku troszkę była bardziej podatna na suchą zgniliznę. Oczywiście będę temu zaradzał przez wsianie wapna magnezowanego pomiędzy poplon. Na razie czekam, aż troszkę podrośnie. Sieję go dopiero, jak będzie już tam poplon lekko podgoniony. O poplonie Was odsyłam do poprzedniego filmu, jaki stosuję. Odmiana Honeymoon była prowadzona na 6-7 Black Sherry. Black Sherry w warunkach tunelowych rośnie szalony. Bardzo mocno się krzewi. Na początku jeszcze go jakoś prowadziliśmy, później już po pierwszym zabiegu obrywania wilków, to zostawiliśmy go na żywioł. Grona, bardzo ogromne grona. Owoc, jak sama wskazuje, wisienka, może taka większa wisienka, troszkę pod śliweczkę. Czarny, bardzo smaczny. Trochę wyczuwalny, taki delikatny posmaczek. Taki lekko ziemniakowaty w smaku, jak dla mnie był. Delikatnie, nie? Ale z uwagi na to, że ona tak mocno plonuje, no muszę ją polecić, bo to już w sumie kolejny rok ją
miałem. Zachęcam. Myślę, że ona by się nawet fajnie sprawiła, jakby tak gdzieś posadzić ją, nie wiem, na dziko, gdzieś w trawie przy ogrodzeniu, ona by rosła. Myślę, że nic by się z nią nie działo. Przy jakimś niezagospodarowanym kawałku ogrodzenia. Kolejna odmiana, którą miałem, to odmiana zwykła Fantazja. Tak, nie. Odmiana Fantazja F1. Odmiana ta w ogóle się nie różniła od Tamarisa. Praktycznie te same walory smakowe. Tak samo się prezentowała. Smak podobny. Też z tych twardszych, takich bardziej. Pir jest ciekawą odmianą. Z tego powodu, że bardzo mocno plonuje. No niestety jest podatna na bardziej jest podatna na brunatną plamistość liści. Głównie tutaj był problem z brunatną plamistością liści. Musiałem interwencyjnie zastosować kolejny oprysk na nim z miedzianu, tak. Musiałem jeszcze go raz zabezpieczyć porządnie. Ogólnie owoc jest miękki, taki też do deserowych bym zaliczał, może lekko mięsisty, w ciekawym kształcie oczywiście sakiewki, odwrócone bawole serce. Pasowała mi właśnie ta odmiana do sałatek. No, miał troszkę słabszą właściwość wybarwiania się po tej takiej jak dla mnie pożądanego koloru takiej mocnej czerwieni. Ja lubię, jak ten pomidor się tak mocno dosyć wybarwi. I na krzaku. Kolejną odmianą, której jestem bardzo zadowolony, jest pomidor żółty ożarowski. Pomidor żółty ożarowski jest wyjątkowym pomidorem. Jest bardzo smaczny. Ten pomidor jest typowo mięsisty. Plonuje rewelacyjnie. Siłą wzrostu, ma średnią siłę wzrostu, tak, rośnie do 1,50 m maksymalnie. Jeśli chodzi na jego możliwość, to jest już naprawdę dużo. Jest dosyć plenny. To jest pomidor gruntowy, lecz uprawiam go w tunelu foliowym, bo fajnie wychodzi. Żółty, bardzo taki ciekawa odmiana. No i ten wyjątkowy smak. Akurat do żółtego ożarowskiego całą stanowczością go polecam. Kolejną odmianą, którą posadziłem z ciekawości i fajnie wyszła, to faworyt malinowy. Ten pomidor też fajnie wyszedł w tunelu foliowym, choć jest pomidorem gruntowym. On tak średnio się nadaje niby do tuneli foliowych, ale bardzo wyszedł. Jedynym jego mankamentem było to, kiedy zapomniałem zwapnować tunelu, lekko go sparzyłem. Inne pomidory nie były tak podatne na sparzenia, on się lekko mi sparzył. Te liście, które były bardziej wyeksponowane na słońce. Kolejną odmianą, którą miałem w tunelu foliowym, to Oxyhard, czyli bawole serce. Zwykłe bawole serce takie ze sklepu. Bawole serce było w porządku odmianą do momentu, kiedy krzaki się lekko przegrzały. Kiedy nastąpiły te takie wahania temperatury, w nocy było troszkę chłodniej, w dzień dochodziło do ponad 30 stopni. Była były bardzo duże wahania temperatur. Wystąpiła w dużej ilości na nim sucha zgnilizna. I z tego powodu nie jestem zadowolony ze zwykłego bawolego serca, właśnie tego marketowego. Jednak bym w przyszłym roku się kierował bardziej na odmianę F1, jeżeli bym miał iść w tym kierunku bawolich serc, ponieważ amatorów na bawolich serc jest bardzo dużo. Sam uwielbiam je, bo to też jest całkiem inny pomidor.
też właśnie z tych pomidorów mięsistych, malinowych. Ogólnie ze zwykłego oksycharda pod tunelem foliowym, w tym roku nie robiłem go na gruncie, no jestem średnio zadowolony. On najbardziej mi chorował na suchozgniznę pomidora. Interwencję dopiero tam jak zrobiłem, ogólnie kupiłem wapnowid w zwykłym sklepie ogrodniczym, nie pamiętam jakie tam były proporcje wapnia. Dopiero chyba za drugim czy za trzecim podejściem suchozgniznę udało mi się wyhamować, wyeliminować. Na oksychardzie w ogóle nie wyeliminowałem do samego końca. No po prostu podchorowywał mi. Był po prostu w pierwszej kolejności do usunięcia z tunelu. A w pewnym momencie, chyba na początku września, się zdenerwowałem, po prostu go załadowałem do wora i wyniosłem. No i jeszcze taka uwaga, jeśli Wam jakiś pomidor podejrzanie choruje, to dobrze przyjść z jakimś nowiutkim workiem. No ja akurat dostaję tu takie fajne worki od swojego zakładu, który odbiera ode mnie śmieci. Załadować, wynieść, nie roznosząc na wszelki wypadek zarodników z tunelu. No i oczywiście zutylizować. Nie wrzucam tych takich podejrzanych do kompostu. Abym musiał mieć jakiś drugi kompostownik na jakieś odpady właśnie z ogórków, z psiankowatych, z dyniowatych. I teraz tak. Jeszcze jedna odmiana. Ta, którą uprawiam ją od samego początku. Która jest fajna. Super właśnie owocuje w tunelu foliowym. Jest to Cornabele. Tak zwany byczy róg. Pomidor paprykowy. O, ta odmiana to jest naprawdę idealna do tunelu. Jeśli chodzi o owocowanie, owocuje do późnej jesieni. Owoce ma podłużne. Skóreczka jest taka delikatna. Jeśli ktoś jest taki nadwrażliwy na skóreczkę, to nawet nie musi tych pomidorów parzyć, bo jest nieodczuwalna. Nasienniki ma prawie puste. Kurczę, szkoda, że go nie przykleiłem do zdjęcia. Jest w całości wypełnionym tym takim miąższem, nie galaretką. Nasionko tam znaleźć to jest naprawdę problem, nie? No, ta odmiana od samego początku u mnie jest i ona będzie. Jeśli chodzi o ten rok, jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Pomidory mi praktycznie nie chorowały. Przeprowadziłem, jeśli chodzi o zabiegi ochrony roślin, tylko 2. To praktycznie po wysadzeniu, tam chyba z 3-4 tygodnie zabezpieczyłem ładnie miedzianem. Film o opryskach. Jak robię opryski, też muszę Wam pokazać, bo nie każdy się stosuje nawet do instrukcji, a oprysk trzeba też wiedzieć, jak go nanieść na roślinę. Ale to w przyszłości, jeżeli będziecie zainteresowani, to będę tego typu filmiki wrzucał. No i po tych anomaliach tam w sierpniu, no musiałem wprowadzić jeszcze opryski interwencyjne wapnowitem. No niestety, wapnowit musiał iść. To praktycznie na początku jechałem chyba co 2 razy co 3 dzień. Później już ten okres wydłużyłem chyba do 14 dni. Ale z 3-4 zabiegi na pewno były w tym sezonie wegetacyjnym. Zaprzestałem zabiegu właśnie wapnowitem. Jeśli chodzi o szkodniki. Szkodniki żadne. No, pomidory ogólnie nie mają jakichś tam tendencji do szkodników. Bardziej rozsada pomidora jest bardziej podatna na jakieś tam śmietki, nieśmietki, jakieś muszki, meszki. Ogólnie pomidor tak nie choruje, nie? Jeśli chodzi na mszycę, choć się zdarzają. Co tam jeszcze bym Wam powiedział o tych pomidorach? Ogólnie u mnie była taka mieszanka pomidorów. Pomidory były wysadzone z papryką. Wiem, że tak się nie robi. Popełniłem też jeden błąd, bo z ciekawości wysadziłem
jeden rządek cukinii. Chciałem to przyspieszyć, ale nie spodziewałem się, że cukinia mi zagłuszy praktycznie wszystko w koło. Dałem dla każdej cukinii około metra kwadratowego. To nie wystarczyło. Zaczęła zarastać na 1,5 metra do góry. Musiałem ją też usunąć, nie? To taki był mój błąd. Zeszłoroczny. Ogólnie, jeśli chodzi o cały sezon, no jestem zadowolony. Jestem bardzo w sumie zadowolony. Jedynie muszę właśnie tutaj na przyszły rok bardziej sumiennie podejść do tematyki suchej zgnilizny. Ogólnie już właśnie wapno magnezowe mam kupione. Zastosuję na tunel foliowy około 50 kg wstępnie. I myślę, że wyślę ziemię do analizy i zobaczę, czy to coś da, czy jeszcze trzeba będzie troszkę dać wapna. Film o wapnowaniu też bym chciał zrzucić, bo wapnować też trzeba wiedzieć jak, żeby po prostu nie zmarnować tego cennego pierwiastka. No jak? Myślę, że jeżeli coś nowego wniosłem, coś ciekawego powiedziałem, jeśli jesteś ciekawy, jak prowadzić pomidory, jak przygotować fajną, zdrową rozsadę, daj znać w komentarzu. Zachęciłoby mnie to do dalszej pracy. A w ogrodnicy ten sezon jest akurat taki, że oprócz przygotowania, jeżeli już wejdziemy w cykl przygotowywania tuneli, no to już tego czasu nie mamy tyle, ale okres zimowy jednak jest tym czasem odpoczynku i bym mógł coś ciekawego Wam opowiedzieć, może podpowiedzieć. Ogólnie nie jestem z wykształcenia ogrodnikiem, ani nawet rolnikiem. Jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym, ale ta wiedza jest u mnie praktykowana praktycznie od, nie wiem, 5 pokoleń na pewno mogę wyliczyć, jeśli chodzi o tematykę ogrodnictwa i rolnictwa. Więc ta wiedza jest taka, jak to się mówi, nabyta, niewyuczona. Jeżeli niektóre rzeczy nazywam niepoprawnie, to przepraszam. Jeżeli będę się starał też komentować filmy tak po prostu na żywo. Nie będę przygotowywał sobie materiałów. Będę starał się tą wiedzę, którą posiadam w głowie, przekazać bezpośrednio, bez jakoś dziwnego koloryzowania ani. To nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi, że będę zaraz jakąś wiedzą książkową rzucał. Jak jesteś ciekawy, myślę, że kolejny film zrobię o przygotowaniu podłoża pod paprykę i pod pomidora. A teraz bateria mi pada w samochodzie i myślę, że zaraz tutaj tato przyjdzie z badań i ruszę pewnie do domu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko przy tej zimowej aurze. Do usłyszenia. Cześć.